Kate. Droga do bycia nowoczesną królową. Oto historia o tym, jak kobieta ze zwykłej rodziny stała się przyszłą królową Anglii. To będzie początek czegoś zupełnie innego. Dostajemy właściwie to, co widzimy. William i Kate nadali monarchii nowe znaczenie. Rodzina królewska nigdy nie straciła na popularności. Monarchia cieszy się wyjątkowym zaufaniem, jest ponad polityką. Jest najbardziej obserwowanym członkiem rodziny królewskiej w historii. Młodym udało się odnowić wizerunek rodziny królewskiej za granicą. Większość narodu zakochała się w Kate. Widzimy królową oczekującą. Jeśli chodzi o księżną Cambridge, dostajemy właściwie to, co widzimy. Spotkałam Kate przy kilku okazjach. Jest bardzo miła, troskliwa i łatwo się z nią dogadać. Myślę, że została bardzo dobrze wychowana. Pochodzi z cudownej rodziny. Mocno stąpa po ziemi. A ludzie, którzy ją dobrze znają, są wobec niej bardzo lojalni i ją kochają. Ślub Willa i Kate wydaje się początkiem czegoś zupełnie nowego. Gdy obecna królowa poślubiła księcia Filipa w listopadzie 1947 roku, również uważano, że to nowy początek. Później mówiono, co się stanie, gdy się zestarzeją. Znudzimy się nimi. Obecna królowa jest najdłużej panującą monarchinią w historii Wielkiej Brytanii. Wraz z upływem czasu uczucie, jakim jest darzona, pogłębia się. Monarchia ma bardzo mocne korzenie, a odświeżenie jej młodą krwią wychodzi jej tylko na dobre. Jesteś przepiękna. To bardzo miłe z pani strony. Przywiozłaś słońce. Czy było tak przez kilka dni? Tak. W Londynie tak nie jest. William i Kate dodali monarchii nowego znaczenia. Są młodzi, bardzo atrakcyjni. Kate z pewnością dodała sporo blasku. Ale co ważniejsze, pracują nad tematami bardzo istotnymi dla młodszego pokolenia w działalności charytatywnej. Skupiają się na zdrowiu psychicznym, ochronie przyrody, a nawet na cyberprzemocy. Kate Middleton wykonała niezwykłą pracę jako żona Williama. W niemal każdej sytuacji postępuje z życzliwością i właściwym wyczuciem powagi sytuacji. W przyszłości książę William zostanie królem. Kate u jego boku będzie królową małżonką. Przyszła królowa ma dwie role. Jedna to urodzenie potomków, co już uczyniła. Druga to nauczenie się, jak być królową. Widzimy królową oczekującą. Kate bierze na siebie więcej obowiązków, więcej ról niż kiedykolwiek wcześniej. Przyjmuje więcej patronatów od królowej i księcia Edynburga. To wszystko jest bardzo celowe. Zdają sobie sprawę z siły Kate i z potencjału Williama i Kate, duetu, który ma zdolność do kształtowania monarchii w przyszłości.
Gdyby zapytano mnie w latach 90., jak widzę przyszłość rodziny królewskiej, byłabym pesymistyczna co do jej długowieczności. Ale nie ze względu na sondaż opinii publicznej. Jedną z rzeczy, które ludzie zawsze źle rozumieją, jest to, że chociaż nastąpił annus horribilis, pojawiły się ogromne kontrowersje wokół rozpadu małżeństwa Karola i Diany, a także innych królewskich małżeństw. Rodzina królewska nigdy nie straciła na popularności. Niektórzy członkowie tak, ale nie rodzina. A królowa nigdy. Republikanizm popierało tu mniej niż 25% społeczeństwa. Wtedy myślałam, że rozwój współczesnego świata przemawia przeciwko kontynuacji monarchii w XXI wieku. Wydawało się, że wkraczamy w czasy społeczeństwa mającego więcej wiary w transformacyjne efekty polityki. W rzeczywistości poszliśmy całkowicie w drugą stronę. Ludzie stracili wiarę w politykę tak bardzo, że pozycja rodziny królewskiej umocniła się. Poglądy poszczególnych osób mogą się różnić, ale kiedy widzimy, jak naród świętował 90. urodziny królowej, nie mamy wątpliwości, że Wielka Brytania kocha swoją królową. Zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że to strata pieniędzy. Kosztują nas mniej niż funta rocznie, a są warci każdego pensa. William i Kate są przyszłością monarchii. Monarchia jest teraz jeszcze ważniejsza niż przez ostatnie lata. To dlatego, że cieszy się wyjątkowym zaufaniem. Jest ponad polityką. W czasie, gdy zaufanie i szacunek nie tylko do polityków, ale także do wielu instytucji społecznych zaczyna się załamywać, monarchia jest wspólnym punktem ponad polityką. Dlatego sądzę, że póki monarchia będzie potrafiła utrzymać wizerunek rodziny i zdrowej instytucji, to kraj będzie pragnął więzi z monarchią nie tylko powierzchownie, ale także głęboko emocjonalnie, jako symbolu brytyjskości. Robert Myers, projektant ogrodu. Dzień dobry. Miło mi poznać. Świetna robota. Dziękuję. Ma pan dzieci? 3 synów. Są tu po raz pierwszy. Ile mają lat? Teraz już są nastolatkami. Byli inspiracją? Właśnie tak. Pochodzenie Kate bardzo pomogło wizerunkowi monarchii. Middletonowie są rodziną szczęśliwą, gdzie wszyscy się rozumieją i wspierają. Fakt, że jest młoda i zna czasy pokoju i względny dobrobyt, może sugerować, że nie ma doświadczenia życiowego. Ale wystarczy spojrzeć na jej rodzinę, by przekonać się, że odzwierciedla ogromną różnorodność angielskiej historii. Jej dziadek był pilotem RAF-u podczas II wojny światowej. Pomógł odciągnąć V1 z dala od Londynu. Jej babcia z siostrą bliźniaczką pracowały w Bletchley i otrzymały wiadomość o kapitulacji Japonii. To nieprawda, że bycie klasą średnią oznacza pochodzenie znikąd.
Można prześledzić rodowód Kate aż do Harry'ego Hotspura, który zginął w wojnie dwóch róż. Korzenie jej rodziny sięgają głęboko w historię narodu. A fakt, że jest młoda, to tylko plus. Prapradziadek Catherine był górnikiem w hrabstwie Durham. Pracował w kopalni pod posiadłością królowej Elżbiety. To wszystko ma romantyczny związek. Czekaliście godzinami. Tak. Przepraszamy. Zamarzamy. Dundee to dość wietrzne miejsce. To nie lada gratka pomyśleć, że muszą wspiąć się na szczyt wieży. Podczas pierwszej wyprawy stracili tylko jednego marynarza. Spadł z bocianiego gniazda. William najbardziej strzeże prywatności swojej rodziny. I nie potrzeba psychologa, by zrozumieć dlaczego. Wystarczy spojrzeć na jego przeszłość. Relacje z matką, jej przedwczesną śmierć, poprzedzający ją rozwód. Wszystko było pokazywane w mediach. On tego nienawidził. Pragnie spokojnego życia rodzinnego. Myślę, że pałac bardzo dbał o Williama i Kate. Raczej nie zmuszali ich do zbyt wielu rzeczy. Nie odrywali ich od dzieci. Mają naprawdę nowoczesne, empatyczne spojrzenie. William rozumie to zainteresowanie opinii publicznej ich życiem. I to, że media są niezbędne w przekazywaniu wiadomości. Rozumie, że to ważne narzędzie. Pałac Kensington przestrzegł przed wykorzystaniem zdjęć paparazzi, a zwłaszcza dzieci. Chociaż nadal są one robione dość często, żadne brytyjskie media ich nie wykorzystują. To go bardzo uspokoiło. William i Kate sami decydują, kiedy chcą publikować zdjęcia dzieci. Pierwszym publicznym wydarzeniem w Wielkiej Brytanii, w którym George wziął udział z rodzicami, był Royal International Air Tattoo. William chce ich chronić, gdy są mali i robi rzeczy w sposób, z którym czuje się komfortowo. Jedną z pierwszych rzeczy, które dostrzegłam w Kate, był brak podobieństwa do teściowej. I myślę, że to naprawdę bardzo jej pomoże. Jest niezwykle opanowana. Czuje się bardzo komfortowo z tym, kim jest i jest bardzo pewna siebie. Co przy tym stopniu uwagi, jaki otrzymuje, jest niezwykle ważne. Opanowanie i pewność siebie będą niezwykle przydatne. Kiedy pierwszy raz odwiedziłam hospicjum w Milton, miałam z góry wyrobiony obraz tego, czego się spodziewać. Daleko było mu do klinicznego, przygnębiającego miejsca dla chorych dzieci. To było jak dom rodzinny.
Szczęśliwe miejsce stabilności, wsparcia i opieki. Pełne zabawy. Widzę, że pewność siebie Kate wzrasta w miarę jak nabiera doświadczenia. Będzie częściej wypowiadać się publicznie. Nie zawsze potrafi być w pełni spontaniczna przed kamerami. Trzeba też pamiętać, że jest prawdopodobnie jedną z najbardziej obserwowanych członków rodziny królewskiej w historii, ze względu na rozwój smartfonów i mediów społecznościowych. A każda drobna wpadka lub błąd może stać się wiralem w kilka sekund. Ale kiedy widzisz z bliska jej interakcje z ludźmi, naprawdę czujesz jej ciepło i szczere zainteresowanie. Przygotowuje się i dużo czyta o organizacji charytatywnej, którą odwiedza. Musi to naprawdę dobrze wyglądać w oczach ludzi. Kate okazała się wspaniałym dodatkiem do rodziny królewskiej. W bardziej egalitarnym społeczeństwie Kate nawiązuje naturalną więź ze zwykłymi ludźmi, co może okazać się sposobem na zachowanie monarchii. Widzimy Kate naprawdę zrelaksowaną, gdy angażuje się w jakąś aktywność sportową, zwłaszcza gdy rywalizuje z Williamem czy coś w tym stylu, i kiedy przebywa z małymi dziećmi. Wtedy pojawia się fantastyczna, radosna mimika twarzy. Wygląda, jakby się dobrze bawiła. Wtedy można sobie wyobrazić, jaka jest naprawdę. Myślę, że Kate oddali się od swojej rodziny na rzecz wyłącznie królewskiego życia. To błędne zrozumienie sytuacji. Nastąpiło trwałe zlikwidowanie starych barier i oswojenie idei monarchii. Kate będzie mogła szczęśliwie spędzać czas z rodziną przez resztę swoich dni. Przenieśliśmy się do mniej magicznej ery monarchii, w której są ludźmi prowadzącymi życie podobne do naszego. To wzmocni pozycję monarchii. W pałacu chcą uczyć się na błędach z przeszłości. Nie chcieli odizolowanej, samotnej, nieszczęśliwej i odciętej od rodziny panny młodej. Nie chcieli powtórzyć historii Diany. Byli zdeterminowani, aby Kate czuła się możliwie komfortowo. William nie chciał ryzykować. Uwielbia Middletonów. Nie chciał, aby zostali odsunięci po ślubie. Nie sądzę, aby musiała dystansować się od swojej rodziny. Są oni bardzo ważni zarówno dla Williama, jak i Kate. I zostali przyjęci do królewskiego grona. Widzieliśmy, jak królowa jeździła z Carol Middleton po Balmoral, pokazując jej widoki. Dobrze czują się w swoim towarzystwie. Bywali na obiadach w Sandringham i w domu księcia Karola w Birkhall. Są mile widziani. Nie widzę powodu, dla którego miałoby się to zmienić w przyszłości. Życie domowe Middletonów było dla Williama niezwykle uspokajające i pociągające. I myślę, że taką atmosferę chce odtworzyć we własnym domu.
Dla niego to bardzo ważne. Kiedyś nowa księżniczka zostałaby wciągnięta na dwór z całym jego protokołem i formalnością. W tym przypadku tak się nie stało. To, że Middletonowie są szczęśliwą rodziną, ma z tym wiele wspólnego. To oznaka ogólnej zmiany. Książę Filip został wciągnięty na dwór. Czuł, że staje się jedynie dodatkiem do królowej. Ale on nie miał domu. Pochodził z rodziny rozbitej w najbardziej spektakularny sposób. Jego matka została zakonnicą, a ojciec playboyem na Rivierze. Nie mogło być większego kontrastu między tym a Kate Middleton. Kate zapewniła Williamowi stabilne życie rodzinne, którego nigdy nie miał i które ogromnie ceni. Kochał swoją matkę Dianę i kocha swojego ojca, księcia Karola, ale nigdy nie zaznał ciepłego, stabilnego i szczęśliwego życia rodzinnego. Myślę, że wpływ Kate na Williama był bardzo ważny. Złe relacje między jego rodzicami miały na niego duży wpływ. Kate go wzmocniła. Harry podąża swoją drogą, ale William był bardziej dotknięty cierpieniem matki, a Kate zapewniła mu niezbędną stabilność. Kiedy dorastałam, miałam dużo szczęścia. Moja rodzina była dla mnie najważniejsza. Zapewnili mi bezpieczne miejsce do rozwoju. Miałam szczęście, że nie doświadczyłam poważnych przeciwności losu w młodym wieku. Wiem, że dla niektórych dzieci życie może czasem wydawać się trudne i pełne wyzwań. Uważam, że każde dziecko powinno mieć wokół siebie ludzi, którzy okażą mu miłość, życzliwość i opiekę. Kate nie jest jedynie dodatkiem. Jest bardzo silna, pewna siebie. Ma naprawdę jasną wizję. William w dużym stopniu na niej polega. Wiele wniosła do jego życia. Wypełniła je miłością, szczęściem i bezpieczeństwem. Ze swoją rodziną dała mu życie rodzinne. Zwykłe rzeczy, którymi wcześniej się nie cieszył. Czyni go niesamowicie szczęśliwym. Małżeństwo Williama i Kate jest pełne miłości. Podczas publicznych wystąpień widać między nimi ogromną czułość. Często się obejmują, patrzą sobie w oczy. Mam nadzieję, że tak zostanie. Mają fantastyczny przykład w postaci królowej i księcia Edynburga. William doświadczył trudnego małżeństwa swoich rodziców i bardzo nie chce tego powielić. Nie sądzę, że to się kiedykolwiek wydarzy. Kate jest przyzwyczajona do popularności monarchii. Ludziom bardzo podoba się to, że jest ze zwykłej rodziny. I być może jest w stanie wnieść swoje doświadczenie normalnego życia do rodziny królewskiej.
William bardzo to docenia. Zawsze mówił, że chce zapewnić swoim dzieciom jak najbardziej normalne wychowanie. Spójrz na kolor grzywy. Macie taki sam. Pogłaszcz ją i możesz zejść. Windsorowie są między innymi marką, a one potrzebują odświeżenia. Młodym udało się odnowić wizerunek rodziny królewskiej za granicą. Niezwykłe jest to, jakie tłumy przyciągają. Młodsi członkowie rodziny królewskiej mają możliwości, jakich starsi nie mieli. Podróżowałam do Stanów Zjednoczonych z Davidem Cameronem w 2013 roku i w Nowym Jorku spotkaliśmy się z księciem Harrym. To było niezwykłe. Stałam na środku Manhattanu z premierem Wielkiej Brytanii, a książę Harry nagle się pojawił. I rozległ się pisk, jak na koncercie Beatlesów w latach 60. Młodzi mają w sobie atrakcyjność gwiazdy rocka, co jest odwrotnością tego, kim są. Ale jest to niezwykle silne i widać to nie tylko w tłumach, które przyciągają, ale także w ilości publikacji prasowych. Wyraźnie ma to wpływ na ich markę, szczególnie, że jest ona utożsamiana z Wielką Brytanią. Będzie królową nowoczesnego świata i bardzo pomoże jej fakt, że nie pochodzi z arystokracji, tylko z bardzo ciężko pracującej rodziny, która wspinała się po szczeblach społeczeństwa od klasy robotniczej na sam szczyt. Nie wywyższa się. Jest bardzo przystępna, normalna i zwyczajna. To czyni ją prawdziwą w oczach ludzi. Jest bardzo solidna, konsekwentna, lojalna i dyskretna. Przez lata była niesamowitą towarzyszką Williama, teraz żoną. Są partnerami. Rozumie, w co się wżeniła i ma poczucie obowiązku. Podejrzewam jednak, że te 10 lat z księciem Williamem wystarczyło, aby uświadomiła sobie, na czym będzie polegać jej życie. William miał szczęście, że miała te cechy, które nie każdy posiada. Kate ma naturalną więź z publicznością. To niezwykłe, że ktoś tak młody posiada tak wiele cech. Łączy wdzięk z uprzejmością. Jestem zachwycona, że mogę tu być i świętować fantastyczną pracę Narodowej Galerii Portretu. Osiągnięcia galerii są wyjątkowe. Posiada ona najobszerniejszą kolekcję portretów na świecie, a jej wyjątkowe i błyskotliwe wystawy nigdy nie przestają inspirować nas wszystkich. Wchodzi do pokoju i go rozświetla. Nie tak jak Diana. Ona zwracała na siebie uwagę, była gwiazdą, olśniewała diamentami. Kate jest bardziej stonowana, ale jest w niej ciepło i coś niesamowicie przyciągającego. Myślę, że to wszystko dobrze wpłynie na jej przyszłą rolę. Kate nie ma błękitnej krwi, ale ma w swoim charakterze i zachowaniu wszystkie cnoty monarchii. William poślubił ją dlatego, że się w niej zakochał.
Któż może go winić? Większość narodu zakochała się w Kate. Nie sądzę, bym mogła nauczyć Kate czegoś jeszcze o byciu członkiem rodziny królewskiej. Miała bardzo interesujący okres w swoim związku z księciem, gdy chwilowo się rozstali. Przeszła wtedy chrzest bojowy, jeśli chodzi o brak szansy na życie prywatne. I weszła w to w pełni świadomie. Mogła nie wiedzieć jedynie, jak osobliwe jest życie królewskie. Pałace to najdziwniejsze miejsce, w jakim kiedykolwiek spędziłam czas. Nigdy nie jest się samemu. To dziwne, stare budynki, które zostały zbudowane na pokaz. Nie chodzi w nich o wygodę ani o życie rodzinne. Teraz już to wie. Teraz zna już specyfikę etykiety. Młodzi członkowie rodziny królewskiej zrezygnowali z niektórych jej elementów. Książę Karol na przykład nie. On nadal nalega, żeby nie tylko jego pracownicy, ale również wielu jego przyjaciół zwracało się do niego sir i grzecznie się kłaniało. Myślę, że William widział w Kate kobietę, która nigdy go nie opuści, z poczuciem wierności wobec niego, które przetrwa całe ich życie. Biorąc pod uwagę jego własne doświadczenia z małżeństwem jego rodziców, myślę, że chciał być z kimś, kto będzie u jego boku, mając nawet 90 lat. Myślę, że monarchia bardzo się zmieniła w ostatnim stuleciu. Od czasu II wojny światowej, zwłaszcza prywatne sektory w pałacu, mają obecnie duże poczucie PR, którego z pewnością nie miały. Pamiętam, jak rzecznik prasowy królowej powiedział do grupy amerykańskich dziennikarzy: nie jestem tym, co dziennikarze nazwaliby specjalistą od public relations. To była wypowiedź sekretarza prasowego. Istniała więc taka wbudowana mentalność w pałacu, niekoniecznie ze strony samej królowej, ale to się bardzo zmieniło, szczególnie kiedy zmarła Diana. To był wielki szok dla systemu. Zmusiło ich to do bardziej nowoczesnego podejścia. Życie i śmierć księżnej Diany to tragedia, której nasiona zostały zasiane jeszcze zanim poznała księcia Karola. Miała bardzo zły start w życiu i wszystko poszło źle. Pogrzeb Diany był jednym z najbardziej rozdzierających serce wydarzeń w życiu Brytyjczyków w ubiegłym wieku. Była to trauma, której skutki są nadal odczuwalne.
William i Kate odziedziczyli po Karolu zainteresowanie najmniej zamożnymi, a także tymi, którzy cierpią. To porusza serca zarówno Williama, jak i Kate. Czy jestem kobietą? Nie. Czy jestem mężczyzną? Tak. Są autentyczni i chcą wykorzystać autorytet swoich urzędów, swój status, aby zobaczyć, czy mogą wpłynąć na życie tych, którzy cierpią psychicznie, i spróbować przynieść im trochę światła, ulgi i radości w ich niespokojnym życiu. Catherine, Harry i ja zdecydowaliśmy, że możemy wykorzystać nasze pozycje, aby coś zmienić w temacie zdrowia psychicznego. To nie powinien być temat tabu. Kampania Heads Together ma na celu zachęcanie ludzi do rozmowy o trudnych chwilach, z którymi się mierzą. Dzisiejszego wieczoru świętujemy niezwykłą pracę wykonywaną w szkołach Place to Be na rzecz zdrowia psychicznego dzieci. Bez inspirujących ludzi zebranych dziś tutaj, wiele dzieci nie miałoby wsparcia w swoich szkołach. To dzięki tak wielu z Was dzieci mają zapewnioną pomoc, opiekę i uwagę, które pomogą im przetrwać trudne chwile. To odważne posunięcie. To były dotąd tematy tabu. Mówią o naprawdę trudnych rzeczach, takich jak samobójstwo i uzależnienie, zastraszanie. To naprawdę bardzo ważne, aby zabrać głos i skłonić ludzi do rozmowy na ten temat. Można dostrzec szczerą troskę. Ostatnio książę William pocieszał młodego mężczyznę, który niedawno stracił matkę, i było widać, że jego empatia jest szczera. On przeszedł przez to samo. To niesamowicie ważne, by móc zabrać ze sobą własne doświadczenia i podzielić się nimi z innymi. Pokazać, że mówienie o takich rzeczach jest w porządku. Wydaje mi się, że ogromnym wyzwaniem dla młodych, a w szczególności dla Williama i Kate, jest znalezienie sposobu na wyrażenie empatii, na pełnienie królewskiej roli charytatywnej. A jednocześnie zmiana tego, jak wiele ujawniają publicznie. Próbują znaleźć przestrzeń na prywatne życie rodzinne. Sądzę również, że bardzo interesująco pozycjonują się w obecnym wieku, w erze, w której są w centrum uwagi opinii publicznej, nasyconej mediami społecznościowymi, Instagramem, erą selfie. Idą bardzo pod prąd, próbując odzyskać trochę prywatności. Na dłuższą metę jest to całkiem sprytne posunięcie. Na krótką metę wywołuje to gniew mediów, więc w rezultacie otrzymują bardzo negatywną prasę. Pojawiają się głupie i paskudne doniesienia. Istnieje także ryzyko, że mogą wyglądać, jakby nie robili zbyt wiele, co jest głównym zarzutem. Z całą pewnością William i Kate dostali trochę przestrzeni i czasu, aby cieszyć się małżeństwem i mieć dzieci. Karol i Diana zostali wrzuceni w wir królewskiego życia. Kilka tygodni po ślubie podróżowali po całym świecie. Diana z dnia na dzień stała się międzynarodową gwiazdą, całkowicie przyćmiewając Karola.
Nikt nie chciałby, aby historia się powtórzyła. Wejście Williama i Kate w przestrzeń publiczną było bardziej kontrolowane. To nie była eksplozja. Po ślubie pojechali do Kanady, wszystko się uspokoiło. Oczywiście podróżują i mają zobowiązania. Na całym świecie wizyty Kate i księcia Williama wywołały ponowny entuzjazm wobec rodziny królewskiej za granicą. Głowy państw z radością witają królewską parę, a publiczność jest wyraźnie oczarowana Kate. Napięty program zagranicznych podróży Williama i Kate nabrał jeszcze większego znaczenia po tym, jak Wielka Brytania zdecydowała w referendum o opuszczeniu Unii Europejskiej. Premierzy są mało znani opinii publicznej w tych odległych krajach, ale wizerunki Kate i Williama są znane na całym świecie. Mają więc do odegrania niezwykle cenną rolę. Zapewnić, że przyszłość Wielkiej Brytanii będzie tak dobra i silna, jak to tylko możliwe. William i Kate już teraz dużo podróżują. Odwiedzają wiele królestw w krajach, które będą odwiedzać przez nadchodzące dziesięciolecia. Ich wizyty cieszą się ogromną popularnością. Ale w szczególności Kate przyciąga międzynarodową uwagę. Ma fanów na całym świecie. Bardzo jej się to przyda. Będzie mogła rozwijać swoją miękką siłę dyplomatyczną, która idealnie sprawdzi się do jej roli królowej. Zajmuje się rodziną królewską od początku lat 90. Widziałam więc ewolucję zarządzania prasą królewską. Stało się ono o wiele bardziej wyrafinowane, o wiele bardziej świadome problemów. Ale i tak nie są w stanie nadążyć za tym, co dzieje się w prasie i na świecie w tym samym czasie. Byli bardzo zaskoczeni faktem, że księżna Diana działała na ich niekorzyść, nawiązując bezpośrednią relację z prasą. Jednak w tamtych czasach nastąpił koniec epoki szacunku, gdzie można było powiedzieć redaktorowi: nie publikuj tego, a on by posłuchał. Można było wydać oświadczenia mówiące, że nie będziemy odpowiadać na więcej pytań na ten temat i to by zamykało sprawę. To jednak przeszłość. Członkowie rodziny królewskiej przyczynili się do tego poprzez upadek królewskiego małżeństwa. Teraz media nie biorą jeńców. Nawet jeśli królewscy menedżerowie prasowi mogą powstrzymać główne media przed informowaniem o rzeczach, których nie chcą, nie mają kontroli nad światem online. I to stanowi nowe i poważne wyzwanie dla rodziny królewskiej.
Istnieje dziwne przekonanie, że młodzi nie interesują się ceremoniałem ani przeszłością. Nie zliczę już, ile razy ludzie mówili: przestańmy obchodzić to święto, bo to nie przemawia do młodych. To samo dotyczy monarchii, której korzenie sięgają zbyt daleko w przeszłość, by zainteresować młodych. Ale każde kolejne pokolenie udowadnia, że to nieprawda. Tłumy na Dniu Pamięci i na królewskich wydarzeniach nie maleją i są pełne młodych. Pomysł, że młodzi nie mają świadomości historycznej, jest jedną z największych współczesnych iluzji. Obecna pozycja monarchii w Wielkiej Brytanii jako punkt centralny, nie tylko w czasach kryzysu i wojny, ale nawet w codziennym życiu, jest w dużej mierze zdefiniowana przez królową Elżbietę II i jej ojca Jerzego VI. W społeczeństwie brytyjskim istnieje niemal religijny szacunek do monarchii, czego nigdy nie było wobec politycznych przywódców. Myślę, że rodzina królewska zajmuje bardzo wyjątkową pozycję, ponieważ królowa zasiada na tronie zgodnie z jej prawem nadanym przez Boga. Ale teraz to przestarzała koncepcja. W przyszłości, jeśli spojrzymy na króla Williama i królową Catherine, nie będzie to postrzegane jako prawo dane przez Boga. Będą musieli uzasadnić swoją pozycję. Będą musieli być królem i królową ludzi, przedstawicielami Wielkiej Brytanii, ciężko pracującymi członkami rodziny królewskiej. I tak naprawdę trzeba za to ogromnie szanować królową, ponieważ nie sądzę, by uważała swoją pozycję za coś oczywistego. Obecnie kształtowany wizerunek Williama i Kate będzie bardzo ważny za kilka lat, ponieważ będzie odzwierciedlać nasze opinie o nich jako przyszłym królu i królowej. Rodzina królewska będzie istniała, ale będzie się stopniowo zmniejszać, przykładając coraz większą wagę do prezentowania się jako opłacalna inwestycja. Jaką królową będzie Kate? Czy jej swobodny sposób bycia będzie ogromną zmianą w stylu brytyjskiej monarchii? Pamięć o księżnej Dianie jawi się jako alternatywny sposób bycia królową, który nigdy nie został w pełni zdefiniowany. Czy Kate jako królowa będzie bardzo różnić się od tego, kim mogła być Diana? I jak bardzo dwór Kate i Williama będzie się różnił od dworu obecnej królowej? Kate ma tę rzadką zdolność rozmawiania i nawiązywania relacji z osobami w różnym wieku, o różnym pochodzeniu i różnej przynależności etnicznej. To niezwykle cenny talent. Albo się to ma, albo nie. A Kate ma. Nie można powiedzieć, jaką będzie królową. Możemy to tylko obserwować. Wydaje się być skromną, ostrożną osobą, która nie zagraża monarchii, a wręcz będzie stanowić rodzaj uspokajającej obecności. Kto wie, co przyniesie przyszłość? Myślę, że Kate będzie godną królową. Bardzo trudno wyobrazić sobie ją w roli aktywistki społecznej, jak jej teść. Pod względem tego, czego ludzie oczekują od królowej, będzie dość blisko aktualnej królowej. Kate będzie fantastyczną królową. Jest bardzo zainteresowana sprawami, które wspiera. I mogę sobie wyobrazić, że w przyszłości będzie tak samo zaangażowana w tę rolę. Ma wielki wpływ dyplomatyczny. Jest podziwiana na całym świecie.
Kiedy Kate zostanie królową, będzie miała za sobą dziesięciolecia doświadczenia w rodzinie królewskiej. Więc fakt, że nie urodziła się z błękitną krwią, nie będzie miał żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, to będzie stanowiło dla niej najlepsze przygotowanie. Będzie łączyć zalety obu światów. Doświadczenie królewskie i urodzenie się jako zwykła dziewczyna z rodzinnego hrabstwa to idealne połączenie. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.